A ja teraz pokażę coś, co zaszokuje wszystkich w Polsce. Patrz, jest butelka, jest plastikowy korek. Trzymaj tutaj mi, Tomek. Zobacz, odkręcam. I co się wydarzy? Kurde, nikt w to nie uwierzy, jak Co to się pokażemy wydarzy? w kraju. Pabał! Niemożliwe. Ja cię. To jest niemożliwe. Korek można odkręcić od butelki. Teraz coś możecie fajnego głośno krzyknąć. Na 3-4. 3-4. Wyruszamy razem, słońce budzi nas. Koła toczą opowieść, każdy dzień to blask. Gdzieś za rogiem światło, tam czeka nasz ślad. Awaria to przygoda, nie problem, tylko czas. Droga woła nas, driven far to my. Przyjaźń i przygoda wypełniają dni. Nie ma rzeczy trudnych, razem łatwiej jest. Podróż to nasz cel, a nie tylko gest. W tych pięknych okolicznościach na tym parkingu dla tirów koło stacji benzynowej spędziliśmy chyba pierwszą nockę, w namiotach oczywiście, a od samego rana zaczęła się krzątanina. Co ty, ślepy? No jak mam nie być ślepy? Jest 5 rano, u nas jest nie wiadomo która godzina. W nocy byłem w łazience, 2 razy się obudziłem od jakiejś ciężarówki, dopiero wstałem. Są zupki, jest nawet, zobacz. Konserwa, motor. Konserwa jakaś, tak, to na Twój motoru ulubiony wygląda, jest. to jeszcze chyba z Adam to Australii. jest z Australii, twój motor ulubiony. To po tym, co ci przyjemnością stawało zacznę. w gardle. Z przyjemnością. No to trzeba wszystko wyrzucać, no to nie ma w ogóle co tam. Od jakiego czasu to tu leży? Od roku? Od roku. To i tak nie jest źle. Nie no, muton dlaczego? No z on, Australii? słuchaj, on w cieple Dawaj, stał. wyrzucaj. A przecież konserwy ciepło nie Proszę cię, przeszkadza. wyrzucaj. Ty to już rozwaliło. Widzisz, jak to jest spuchnięte, Marcin. Kurczę. To jest ekipa, która zawsze dba o to, żeby były oszczędności, ale bez przesady. No już tej puszki się nie dało zjeść. Ona po prostu taka smaczna. Jakby coś, to toalety są bardzo blisko. Zdążysz dobiec. Nie no, bo ona się tam, ta puszka trochę zepsuła. Jest wycieczka, żeby było wiadomo kto gdzie jedzie każdego dnia, żeby nie było gadania, że nikt nie wie skąd się wziął dokąd. Każdy dzień mniej więcej gdzie będziemy jechali. Jest mapka, numery telefonów do każdego. Wszystkie ambasady i konsulaty jakie są dostępne i QR-y do Garmina. Znaczy dobra, Tomek, zrobiłeś to po to, żeby ci dupy nie truć, tak? Tak. No, ale Zaimponiowałeś nam. No, ale naprawdę. powiem szczerze, o zobacz, Rozwijamy się. Rozwijamy się ewidentnie. przeczytaj jaki mamy dzisiaj plan. Nie mam okularów. No właśnie. Nie, jest za... No a ty przeczytaj. Tomek nas zaskakiwał od samego początku, chociaż i tak wszyscy wiedzieli, że ta piękna rozpiska już następnego dnia będzie nieaktualna. Dystans 100 km, zostało 7800. No dobra, no to już mało. No bardzo optymistycznie zaczęła się ta wyprawa, dlatego że samochody praktycznie na nas czekały. Udało nam się znaleźć człowieka w Panamie, który miał specjalne możliwości do tego, żeby wyjąć samochody z portu i odprawić je celnie bez naszej obecności. A to nam dało ze 3-4 dni, które musielibyśmy poświęcić na to, żeby te samochody wyjąć, przygotować i zrobić. Daliśmy mu namiar na opony, jakie są nam potrzebne. Mieliśmy wymienione opony, wymienione oleje, zrobioną geometrię, filtr, jakieś takie podstawowe rzeczy, było wszystko ogarnięte, więc samochód czekał na nas, gotowy już był. Zaraz po odebraniu samochodów odbyło się obowiązkowe, tradycyjne losowanie, kto gdzie, z kim, w jakim samochodzie jedzie. I tutaj też było bardzo zaskakująco optymistycznie, bo po raz pierwszy Marcin i Szymon jechali wspólnie w samochodzie. Ja też mam skórę. Jedziecie razem? Pierwsze 100 km za nami, ale musieliśmy się zatrzymać, bo podobno coś stuka w tylnym lewym kole. Na razie nie wiadomo co stuka. Podejrzewamy, że nic.
Jak już ruszyliśmy z parkingu, to oczywiście pojechaliśmy na zakupy. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, ile rzeczy mieści się w tych Toyotach. Część zakupów oczywiście od razu poszła na szybkie śniadanie, zjedzone gdzieś tam z boku sklepu. No. Może to nie jest zbyt spektakularny początek, ale tak wygląda rzeczywistość taka podróżnicza, której w tym filmie oczywiście nie będę pomijał, bo to też jest część naszej podróży, naszego zmęczenia. No tak wygląda proza podróżniczego życia i ten pierwszy dzień to jest zawsze taka bieganina, szukanie różnych rzeczy. Chociaż już każdy rwał się do tego, żeby ruszyć, żeby pojechać, żeby znaleźć jakieś cudowne miejsce, gdzie przy zachodzie słońca zrobimy sobie fajną kolację, taką powitalną kolację. A tutaj trzeba gary umyć, bo tak śmierdzą, że się nie da nic ugotować. Ćwierć gwiazdki przyjmie. Godzinę mycia i taki czysty nie byłeś już dawno. O, i siebie nie myłem. Jak wrócisz do domu, to zmywarka Aneta sprzeda. A do tego jeszcze zaczęło padać. Jak tutaj pada 8 miesięcy w roku pada, to czy okienko pogodowe będzie trudne. A to pada co chwilę i zaczyna i przestaje, więc to przejściowe jest mocno. Jeszcze ze 2 dni pewnie nam będzie padało. Przelotny deszczyk, 2 tygodnie i przeleci. Termin wyprawy był tak obliczony, żeby właśnie przyjechać, kiedy skończy się pora deszczowa, ale jak widać było delikatne przesunięcie, więc zaczęło padać i padało tak jeden dzień, drugi, trzeci, no lało chyba z tydzień. I rzeczywiście to był duży problem, dlatego że mieliśmy wszystko mokre. Nie no, jest po prostu tragedia. Pada już od więcej jak 24 godzin, jesteśmy przemoczeni, wszystko jest mokre w środku. Nie no, warunki są straszne. Coś zrobimy do jedzenia szybko i uciekamy stąd, ale zmordowani, mokrzy. A wszystko odbywało się przy temperaturze plus 30, więc ten deszcz, ta temperatura, kisło to wszystko w tym namiocie i kwitły tam różne grzybice i tak dalej, jestem przekonany. No i niestety, kiedy się po trudnym dniu jazdy o godzinie 10-11 próbuję położyć, no to ten namiot jest taki, prawda, no nie przypomina niczym domowego łóżka, ani wyglądem, ani wygodą, ani zapachem, ale już zapachem na pewno nie. No w każdym razie leje jak diabli trzeci dzień. Wczoraj jak się pakowaliśmy rano, to w samych gaciach żeśmy pakowali całe obozowisko, bo tak lało, nie opłacało nam się ubierać. No. Wczoraj myślałem, że padało mocno, a dzisiaj padało jeszcze mocniej. Noc była koszmarna, grzmiało. Dobrze jest o tyle, że nie ma wiatru, więc po prostu leje i to tak leje, że nam połamało namiot. Ciągle pada, asfalt ulic jest śliski jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz bliżej, żeby przebyć się marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w ramię, ledwo się w ramię mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą i nie spiesząc. Czując jak mi krople deszczu usta pieszczą. Ze złożonym parasolem idę pieszo. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby zwiastun burzy z kwiatkiem dłoni. O tak, ciągle pada. Ciągle pada. No jedynym ratunkiem była dalsza podróż i liczyliśmy, że no za kilkaset kilometrów tego deszczu już nie będzie i na szczęście tak się stało, ale pojawiły się nowe niespodzianki. Po lewej stronie. Ale co, od spodu myślisz?
Stały element wypraw, czyli drobna awaria. Tym razem coś nowego się popsuło, bo puścił taki metalowy przewód w układzie wtryskowym. Nie mieliśmy oczywiście drugiego w zapasie, Tomek coś próbował łatać, ale padła decyzja, żeby się scholować do warsztatu. Każda okazja jest dobra, żeby wysuszyć. Pierwsze słońce. Chociaż już za chmurami, więc nie wiadomo jak to się skończy. Ale za to z sukcesem udało się naprawić taką rurkę od namiotu i to było też bardzo ważne, bo bez tego nie wiem, jakbyśmy przetrwali. Odwrotną stroną na razie. Teraz nabić, postukać trochę i obracać. Może nie wygląda to zbyt profesjonalnie, ale naprawdę wytrzymała do końca podróży. Jedno akurat puste jest. Niesamowite w tych miejscach jest to, że przyprowadzasz auto na sznurku, a mechanik po prostu zaczyna rozkręcać, wymieniać. Nie mówi, że zaraz zamyka, nie mówi, że ma dużo klientów, nie mówi, że może jutro. Po prostu zaczyna działać. Nawet nie mówi, ile to będzie kosztowało. Po prostu biorą się do roboty i działają. Czyż to nie jest cudowne? Tak, i nie ma, że panie, nie ma czasu za tydzień. To już się nie zdarza u nas. Nie ma takich warsztatów szybkich. Przy okazji poprosiliśmy ich, żeby naprawili tylne światła, bo troszkę były skorodowane i nie do końca świeciły. I tak długo wytrzymała. Mam takie wrażenie, że tymi awariami to już się nikt tak do końca nie przejmuje, bo wszyscy wiedzą, że one muszą się wydarzyć. Wszyscy wiedzą, że albo się je naprawi samodzielnie, mamy specjalistów, albo się znajdzie jakiegoś chętnego mechanika. Naprawdę musiałby chyba jakoś spektakularnie silnik wybuchnąć, żeby wszyscy poczuli taką presję i taką powagę tych awarii. 20:20. Przyjechaliśmy to było gdzieś po 16, 15-16, jakoś tak. Po godzinach albo wszyscy generalnie czekają tylko na tego jednego, aż skończy nasz samochód. W sumie po 4 godzinach udało się Toyoty naprawić, a zapłaciliśmy za to jakieś śmieszne pieniądze, jakieś 100 czy $150. A tak naprawdę to była największa i najbardziej poważna awaria podczas tego wyjazdu. Także radośnie wyruszyliśmy dalej w stronę, chciałem powiedzieć zachodzącego słońca, już trochę się ciemno zrobiło, ale następnego dnia słoneczko świeciło, więc była okazja, żeby wszystko wysuszyć. Zawsze są takie ambitne plany wieczorem, żeby znaleźć piękne miejsce z widokiem, żeby rano wstać, ten wschód słońca zobaczyć. Wczoraj były takie zamiary, jechaliśmy na kemping gdzieś wysoko w górach, żeby mieć taką panoramę na miasto, ale nie udało się dojechać z wielu przyczyn. Drogi były fatalne, porozmywało, ale właściciel jednego z kempingów, który właśnie przyjechał, powiedział, że możemy przenocować na parkingu strzeżonym, świetnie strzeżonym jak widać, u jego znajomego, który ma knajpę. Także wieczorem zjedliśmy normalną kolację i później poszliśmy spać na tym parkingu w warunkach takich, jakie widać. Teraz nam otwiera jeszcze tą knajpę, żebyśmy mogli tam pójść i się wykąpać. Także ten film będzie składał się z takich epizodów. Może nie takich pięknych, nie może cukierkowych, może nie będą to cudowne widoczki, takie pocztówki, ale taka jest nasza rzeczywistość i trzeba się z tym pogodzić. Sardinas. Sardinas. Sardina. Takie życie z Drivenfarem. Pyszne. Kuźwa. Teraz siedzimy i czekamy, żeby otworzyli nam tą knajpę jeszcze raz, bo tam jest kibelek i są prysznice, więc wszyscy chcą się wykąpać. Ja poszedłem do ciuchlandu i kupiłem za $50 nowe ciuchy, bo stare to już były tak zgnite i tak się skisiły, że nie da się tego opisać, jak to śmierdziało. Co tam Adaś? Cieszę się, bo znalazłem portfel, słońce się zaświeciło. Teraz będzie za ciepło. Teraz masz za dużo ciuchów i w torbę ci się nie zmieści. Aha. No dobra, są warunki jakie są.
to są te jadowite, czy nie? I co będziesz robił? Chcemy go uwolnić, ewentualnie zjeść. To jeszcze nie podjęta decyzja, najpierw go chcemy złapać. Na tej wyprawie była też 2 debiutantów, ale uwaga, to nie były przypadkowe osoby, bo dostać się do Driven Far to nie jest tak łatwo. Jestem Norbert, jestem wspólnikiem Szymona. Na co dzień pracuję też z Tomkiem, czasami z Łazarem i zdarza się, że z resztą ekipy znamy się tyle lat, ale to jest moja pierwsza wyprawa. Na początku myślałem, że to będzie prosta sprawa, z Szymonem porozmawiam, ze wspólnikiem i Szymon to załatwi, ale okazało się, że no, trzeba było taką inicjację przejść, tak? Trzeba było się sprawdzić. Udało mi się załatwić przetwornicę w miejscu, w którym się wydawało, że się nie da tego załatwić, a potem było głosowanie zespołu, czy chcą, żebym pojechał na tę wyprawę. Paweł z kolei jest przyjacielem Rajmunda, z którym też prowadzi wspólne interesy. Głównie z ciekawości tego regionu świata przyjechałem, bo zawsze gdzieś tam mnie nurtowało, jak to wygląda. Również też i z ciekawości, jak to jest na wyprawie Driven Far, żeby doświadczyć tego, o czym później panowie przez cały rok opowiadają i się podniecają różnymi tam zajściami i tak dalej, jak było trudno, jak nie było, jak było fajnie, a jakie to były miejsca, które widzieli. I no to są tego typu później opowiastki, więc mówię, dobra, no jakby zobaczę. No możesz, no. Poczekaj, pokaż. W końcu jakiś egzotyczny owoc, którego nie znaliśmy, tak? Taka gruszka przekrwiona. Smak kalafiora i jabłka, tak? I selera, i gąbki. Jaką dyrektywę dostaliśmy, żeby nie jeść ziemi, tak? Tak, bo zanieczyszczona jest gleba i chodzą dzikie zwierzęta. Tylko że za późno ją dostaliśmy, bo już jedliśmy pomarańcze. A to wytryk przyniósł, to będzie na niego. Prowokacyjnie oczywiście poprosiłem ich, żeby troszkę na początku ponarzekali, co im się nie podoba, jak oceniają sens takiej wyprawy, gdzie kilkanaście godzin siedzi się w samochodzie, pokonuje się tysiące kilometrów. Nie, no ta podróż, ona robi robotę. Nie wiem, gdybyśmy mieli pokonywać odcinki godzina jazdy, powiedzmy, to sporo by nam tego z tej wyprawy zabrano, tak? Przedział sypialny, druga część. Wszystko dobrze. W naszym samochodzie nie było ciasno. 5 osób, a mi się wydaje, że jakbyśmy mieli kogoś jeszcze zabrać na pokład, plus te 5 osób, to byśmy dali radę. Codziennie sobie leciał smooth jazzik. Muzyka łagodzi obyczaje. To, co jest frajdą, jest równocześnie uciążliwością. To są takie sprzeczności. Mieliśmy na tym wyjeździe takie różne oczekiwania, żeby była woda i żeby była rzeka i jezioro razem, żeby było ciemno i jasno, żeby było zimno i ciepło i tak dalej. No. Niech mapy płoną, niech zegar zgaśnie. Podróż to życie, a życie to właśnie przygoda bez końca. Świat pod naszymi stopami, my Driven Far, zawsze razem z marzeniami. Droga woła nas, Driven Far to my. Przyjaźń i przygoda wypełniają dni. Nie ma rzeczy trudnych, razem łatwiej jest. Podróż to nasz cel, a nie tylko gest. Żadna wycieczka organizowana przez żadne biuro podróży nie dałaby takiego doznania. No. Do odważnych świat należy. Prosto od krowy, jeszcze ciepłe. No, wchodzimy w eksperyment i do tego będzie fasolka. Świeże mleko prosto od krowy i fasolka. Taki jest pomysł na śniadanie. Ci od razu jeszcze tego ogórka kiszonego wziąć, śliwkę suszoną. Ale nie przygotowane? Nie, no jednak będziemy go przygotować. Nie mylmy odwagi z brawurą. Z głupotą.
Ja bym takie drobne, że tak powiem, modyfikacje w komunikacji wprowadził. To znaczy samochód jadący z przodu czasami powinien dawać więcej tego feedbacku i informacji tym z tyłu, ale z drugiej strony to też jest taka oznaka zaufania bezgranicznego. Czasami bym dawał trochę więcej luzu członkom zespołu, no bo faktycznie jest tak, że ktoś ma jakąś potrzebę, no i tu interes grupy często przeważa nad tymi takimi drobiazgami, tak? Typu, Czyli co, chciałbyś pójść do sklepu, a wszyscy mówią pakuj się do auta, właśnie tak? to chodzi. No właśnie o to chodzi, I ja bym czasami dał trochę więcej ludu. Tak jakbym na zasadzie czasu wolnego. Dobra, każdemu przysługuje jakiś ten czas wolny. A jak byliście dzieciakami, to piliście takie mleko prosto od krowy? Piłem. Ja bardzo I to z pianką, bez przygotowania i super. Ja nawet teraz bym chętnie takie coś. No to masz tutaj obok. Ale to już jest gotowane. Ale to jest masz niegotowane W obok. butelce masz niegotowane. Tak? No dobra, no to jeszcze Szymon u tego, kawałek ciasta drożdżowego weź upiecz i będzie taki komplet. Ja bardziej jestem zainteresowany pokazać Ci, gdzie jest toaleta. I sprawdź, jak szybko jesteś w stanie tam dobiec. Może od razu się napij, to będziesz miał więcej czasu, żeby... jest jakieś ryzyko stwierdzone, Grzesiek. Jeszcze się nie zdążył zrobić. O, pięknie. O, aż mi zaparowało kamerę. Po prostu robisz jak tak. No dobra, chociaż jedno, Ta krówka. jedno siorpnięcie chociaż. Chodź, weź tylko, żeby mnie Uwaga, 3, 2, 1, kibel jest tam. Ale jest pyszne. Jest takie słodkie. Komu jeszcze tam, bo Szymon, ty miałeś pomysł na... Smak dzieciństwa. Dla mnie to był debiut, tak, więc nie raz i nie dwa, pewnie coś mogłem zrobić inaczej, lepiej i nigdy nie usłyszałem takiego stwierdzenia, że gdzieś powinienem coś, nie wiem, bardziej, szybciej, w innym kierunku. No było kilka okazji, żeby Norbert dostał mały opierdziel, bo na przykład zalał czajnik benzyną. Nastąpiła drobna pomyłka i żeśmy zamiast z baniaka z wodą do tego czajnika nalaliśmy benzynę z tamtego baniaka. Do czajnika benzynę. I teraz będziemy chcieli go odkazić. Nie nad głową. Nad pupą. Nie. Jednak nie było aż tyle tego. To może dalej tej benzyny. Teraz trzeba dolać benzyny i wypalić. No to trzeba będzie ten umyć. Ale jakie capi. Wyjce nas obudziły i to jest odgłos, którego w życiu jeszcze nie słyszałem, bo różne tam odgłosy zwierząt się słyszy, ale wyjca, no brzmi to strasznie, przerażająco, trochę jak odgłos kosmity w lesie. Ostatnio nas budziły koguty, ale dzisiaj to był trochę przerażający dźwięk z rana. Myśleliśmy, że to łazar, ale okazało się, że to wcale nie jest z sąsiedniego namiotu. Jak byś określił ten dźwięk? Zobaczcie, jak dużo ich przyszło tutaj. Predator. Brzmi jak predator. Na czym polega niezwykłość tej ekipy i tej wyprawy, to opowiem na przykładzie z wczoraj. To znaczy jedziesz sobie zobaczyć jakąś atrakcję turystyczną, czyli ruiny Majów, najbardziej znane w Gwatemali, Tikal, w ogóle wszyscy tu przyjeżdżają. Normalnie jako turyści, tysiące ludzi tutaj przyjeżdża, normalnie rano autobusami i tak dalej. Największa atrakcja tego kraju? Największa, wpisana na listę UNESCO. 900 rok przed naszą erą zaczęli budować, a budowali 1000 lat. Ty tutaj przyjeżdżasz o 20 w nocy, zatrzymuje cię ktoś na bramkach i mówi, że nie ma szans, żeby tu wjechać, bo już jest za późno, wszystko jest pozamykane, nie wpuszczą cię. Ale Szymon przez 15 minut hiszpańskim napierdziela i tłumaczy, że my musimy tu wjechać, bo chcemy tu zrobić sobie nocleg, kemping i tak dalej. Więc oni mówią, że nas wpuszczą pod warunkiem, że przyjedziemy tu do nich o 5 rano, żeby dostać bilety. Dało się, nic się nie udało, no przekonaliśmy po prostu strażników, że my możemy wjechać. To nie ma znaczenia, czy kupimy bilet jak wjeżdżamy, czy kupimy następnego dnia. W międzyczasie wywiązuje się dyskusja, kto wstanie o 5, żeby jechać po jakieś bilety.
Więc powstaje taki niecny plan w głowie, że może w tym hotelu jest ktoś, kto by wstał o 5 i pojechał z naszymi paszportami po to, żeby kupić te bilety, a to jest tam 20 minut w jedną stronę, a my byśmy sobie w tym czasie spali i tak dalej, bo nikomu się nie chciałoby wstawać o 5, no bo byście wyglądali tak jak ja teraz. Więc przyjeżdżamy do tego miejsca, które jest cudowne, oczywiście już jest pozamykane wszystko, bo jest tam 22, 23, więc musisz zrobić kolację dla 9 facetów i sobie myślisz, kurde, nie ugotujemy tego, bo nam się kończą kartusze na gaz. Więc rozmawiasz z tym człowiekiem, czy może u nich w restauracji mogliby nam usmażyć jakieś mięso, żebyśmy sobie zjedli kolację. I oni mówią, spoko, usmażymy wam wszystko, co chcecie, wy się tutaj rozbijajcie. No i tak to właśnie wygląda, że teraz o 5 rano ktoś z tej restauracji pojechał na motocyklu 20 minut w jedną stronę, kupił nam bilety, mając nasze paszporty. Ktoś nam ugotował kolację w restauracji, która była zamknięta i jest 6:20, a my wstajemy, bo o 8 idziemy na wycieczkę. Więc to jest jakby ten poziom komplikacji i to jest ten poziom jakby atrakcji turystycznych, które my mamy. Prosiłem kawę na wynos i pani mi przygotowała, włożyła mi w torbę i mi dała. Się zastanawiam, co ja dostałem, a to proszę. I teraz jak to się pije? To jest gorące jeszcze. Przebij ten. Nie no, po prostu abstrakcja, aż się boję. Chyba muszę to Chcesz nożyk? przedziurawić. Nożyk? No. Może... Szymona, może coś jej źle powiedziałeś? No co można źle powiedzieć? Kawę na wynos. Wziąłeś nie ten kubek. Powiedziałem kawę na wynos. A nie jest kawą na wynos? Nie jest to idealne miejsce, bo to jest taka przepompownia wody, ale no nie było dzisiaj nic fajniejszego, więc tutaj się rozbiliśmy. No, obozowisko wygląda imponująco, ale fajna sprawa jest taka, że panowie, którzy tam pracują, podeszli, pogadaliśmy, zapytaliśmy się, czy można. I fajna sprawa jest taka, że oni po prostu tak bezinteresownie przynieśli nam trochę drewna, żeby ognisko rozpalić. Teraz napełniają wodą taką beczkę na górze i powiedzieli, że rano będziemy mieli prysznic. Także chyba ich zaprosimy na ucztę taką. Nie wiem, co oni na to, no bo w sumie są w pracy. I to jest właśnie dowód na takie fajne relacje, które człowiek obserwuje i tak pokazuje też, jacy są ludzie naprawdę. Tacy, no nie wiem, no nie... To nie są ludzie, którzy mają kontakt z turystami, to są normalni pracownicy, a proszę bardzo, jest gdzieś taka ludzka sympatia w tym wszystkim i taka bezinteresowna pomoc. No bo mogliby się z nas ponabijać, mogliby powiedzieć, że to debile, przyjechali nie wiadomo skąd, a po prostu przyszli, pomogli, pogadali. Także gdyby nie Szymon i gdyby nie jego hiszpański, to bylibyśmy w... no wiadomo gdzie. To jest oryginalny czajniczek zakupiony w Gwatemali, negocjowane ceny. W komplecie z wiaderkiem imprezowym, bo dziś są mojego przyjaciela imieniny i tu koledzy nam wyprawiają właśnie nasze imieniny, jak widać. A nie wiem, czy wiesz, dlaczego mamy nowy czajnik? To nasz kolega Norbert rano pomylił kanistry i nalał do czajnika benzyny. Próbowaliśmy to umyć, podpalić, ale się nie da. Kolejny pozytywny aspekt tej wyprawy to praktycznie brak problemów żołądkowych. Pomimo jedzenia różnych rzeczy, w różnych warunkach brzuszki nie bolały. Za to niespodzianką były pewne muszki, które tak nas wieczorem pogryzły, no że rano nasze nogi wyglądały właśnie tak. I teraz spróbujcie się tutaj nie podrapać. Także Grzesiek, współczuję Ci, bo Ciebie to najbardziej dopadło. Może masz najlepszą krew z nas wszystkich, dlatego... Zobacz. Kto się więcej drapał? Chyba ja. Zobacz. Ale drapałeś się po swoich, bo ty jesteś autorem powiedzenia, żeby się nie drapać po nie swoich, ale No po swoich się drapałeś. Tak, po swoich się drapałem. Teraz zmiana tematu na coś przyjemniejszego. Będzie o jedzeniu, gotowaniu, a wykarmienie takiej ilości głodnych facetów naprawdę jest dużym wyzwaniem i trzeba się mocno postarać, chociaż przyznaję, bywały takie momenty, kiedy jedliśmy podle, szybko, byle jak, byle gdzie. No nieraz trasa wymagała takiego poświęcenia. Wygląda ostro. Jutro? Jesteśmy w Salwadorze, piękna pogoda, w końcu się zrobiła 36 stopni. Jechaliśmy sobie przez takie miasteczko i chłopaki zobaczyli, że są krewetki. 9 funtów krewetek, takich dużych całkiem, świeżych i
4 funty ryby białej takiej małej. lewo, Tam w kolędę, lewo. warzywa, zrobimy sobie jakąś super rybną. 9 funtów, czyli funt krewetek na jednego, tak? Tak, funt krewetek, o właśnie, widzisz, tak wyszło przypadkiem, ale tak wyjdzie. Funt A krewetek na A jednego. jakbym miał to przeliczyć na ilość krewetek? Bez przesady, co ty mnie męczysz? Ja mam przeliczać jakieś paliwa, ile spalimy, ile będzie krewetek na osobę. Ja się martwię, kto to obierze, bo nie ma Wojtka. No właśnie, a to są endemiczne na To pewno są na krewetki. pewno endemiczne krewetki i on powinien się zabrać za obieranie ich. Łazar ma jego głos. O, to niech Łazar obiera. To jest dobre, dzięki To- Wojtek. To możemy nie zjeść. Ale już pani jest zadowolona, ale im nawciskam tej fasoli. Teraz powstaje danie. Czekaj, próbuję, na razie gryzie. Coś tam żrał. Na razie ustala co to jest, ale już jest przepis powstaje. No już macha, że dawaj no. Jest to? I co to jest? Fasola pinto. Dobra, dos to jest. To jest taka fasola z kropką białą, znana jako fasola pinto i pani nam powiedziała, że się gotuje pół godziny. To my chyba tyle co, czasu to to mamy, chyba co tak? u nas w słoikach, znaczy w tych Puszkach, puszkach no. sprzedają, no nie? Tylko że ona jest miękka, bo jest świeżo wydłubana z tego krzaka. Ale bywały takie cudowne momenty i nawet nie chodzi o te widoczki, tylko właśnie o taką sytuację, kiedy wieczorem mogłeś spokojnie zjeść dobrą kolację, która na przykład składała się z 2 dań. I to można powiedzieć była pełnia szczęścia na tej wyprawie. Porządnie dobrze zjeść. Wymyślne rzeczy sobie żeśmy. Czerpaliśmy z tego, co dany kraj nam jest w stanie dać, bo zawsze ta kulinarny aspekt jest istotny. Robimy sobie różnego rodzaju przysmaki, no i tu panowie, muszę powiedzieć, że mają pomysły. Była i kuchnia włoska, i był świetny gulasz, i owoce morza mieliśmy przepyszne, bardzo nam świeżą rybę się udało kupić. No tą kolację wszyscy zapamiętają i nawet nie ze względu na te krewetki, tylko właśnie ze względu na tą zupę rybną, która powstała przy okazji. Ale zupa, Tak? Już jest ale zapach? pyszny kurwa wywar. O matko. Pycha. Przy okazji dobrego jedzenia muszę wspomnieć o Grzegorzu, który niedawno dołączył do ekipy, a uwielbia dobrze zjeść i naprawdę nie nabijam się tutaj z niektórych rzeczy, które widać na pierwszy rzut oka, tylko jest naprawdę takim smakoszem dobrej kuchni i w Warszawie zna wszystkie świetne knajpy, może wam doradzić. Bardzo często to on decydował o tym, co kupujemy, jakiej to jest jakości, co będzie przygotowane, oczywiście przy pomocy pozostałych członków ekipy, ale to właśnie Grzesiek podniósł poziom kulinarny na wyprawach Driven Far i tutaj chyba wszyscy się ze mną zgodzą. I w skali od 1 do 10, 15? 14. To mało? Mało, zobacz, Paweł jest smutny. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. I Czy można coś takiego w polu zrobić? Powiem tak, to jest najlepsza pasta z krewetkami, jaki kiedykolwiek jadłem w Salwadorze. Jak na razie statystyki są takie, że jest więcej kempingów niż takiego dzikiego rozbijania się, ale kempingi mają też swój urok, że na przykład, nie wiem, jest jakieś palenisko, drewno suche do palenia, bo tu cały czas padało. Zaleta kempingów, czyli kibelki, proszę bardzo, to jest taki typowy standard. Myślę, że większość osób z przyjemnością by się tu załatwiała. No, papieru oczywiście nie ma, trzeba sobie radzić, ale no i tak nie jest źle, uważam. To, co mi się podoba w tych porankach, to jest to, że oczywiście wstaję jako pierwszy, a druga kwestia jest taka, że tutaj nie ma wiatru, jest tak w ogóle bezwiecznie, cudownie, spokojnie. Tutaj nasi sąsiedzi już imprezują, nie wiem, czy oni poszli spać, bo byli wczoraj na Pomoście, dzisiaj już o 6 rano są na Pomoście i to też małe dzieci. Tomek teraz nam opowie, jakiej aplikacji używa do znajdowania fajnych kempingów, bo to jest bardzo ważna porada dla podróżników. Tak, jest taka aplikacja, która na pewno działa na Amerykę Południową, Centralną i Północną. Nie wiem jak w Europie, bo nie dociągałem, ale chyba też. Natomiast jest super, bo po pierwsze od razu są opisy, jakie są
dostępne media, w sensie czy jest prąd, czy jest toaleta, czy jest tam woda i tak dalej. Oczywiście jest płatna, tam chyba kosztuje ze 150 zł miesięcznie, ale zdecydowanie warto. Najlepsze, co do tej pory znalazłeś z aplikacji? Wiesz co? No teraz mam poważniejszą sprawę, bo chyba jedno jajko było nie bardzo. Tak, że poleciało, weź to wylej od razu. Wracając do aplikacji, co jeszcze ona pozwala znaleźć? Warsztaty, tak? Tak, warsztaty i to nawet opisane, jakie to są warsztaty, czy to jest do klimatyzacji, czy do geometrii, czy jakiś ogólny. Stacje benzynowe, czy mają dostęp do prysznica, czy nie. Miejsca kontroli policji, miejsca niebezpieczne, to wszystko ma tam swoją ikonkę, że od razu widać, że będzie coś się działo na drodze. Nawet jeżeli chodzi o przejścia graniczne, to jest napisane po kolei, oczywiście przez ludzi jest to tworzone, którzy tam byli i zostawiają opinię, co dokładnie krok po kroku należy zrobić, czyli do której budki pójść, do jakiego pana, jak on wygląda, czy jest bałagan, czy nie, czy jest granica otwarta, czy zamknięta w dany dzień. Wszystko, także... Jeszcze raz pełna nazwa aplikacji. iOverland. I oby te jajka były dobre. Kurde. Nie no, znowu? No. Ale nie wali, no. Nie no i wali. No takie. No właśnie. One długo z nami jeździły. No, waży to. Rzeczywiście coś takiego. No ja Dobra, wyrzuć je. Ja bym w to nie Masz szedł. te zrób te 15 i dopchamy się To do zaczki ma kolor zielony. No zimno. Dobrze, wyrzuć je. No. Chłopaki bardzo dbają o to, żeby nie rozpierdzielać pieniędzy i naprawdę ja wiem, że teraz widzicie tego homara i mówicie, no fajnie, co nie, to są te oszczędności. Po pierwsze tu jest taniej, po drugie chcieliśmy spróbować czegoś nowego, a po trzecie koszt takiej kolacji na 9 chłopa to jest naprawdę bardzo mały, więc nie zawsze trzeba żreć chińskie zupki i pasztet, ale na przykład musieliśmy kupić ubezpieczenie tutaj na samochody. O 22 oczywiście na granicy się nie dało, bo wszystkie agencje były zamknięte, więc trochę na krzywy ryj, przyznaję, pojechaliśmy tam 10 km do miasta, znaleźliśmy jakiś hotel, grzecznie przenocowaliśmy i rano szukaliśmy właśnie agenta od ubezpieczeń. Znaleźliśmy jednego, który powiedział, że ubezpieczenie powiedzmy kosztuje 100 od samochodu na 30 dni, ale my mówimy, dobra, ale my tu będziemy 3 dni góra. No i był na tyle uczciwy, że powiedział, że jest taka firma, która sprzedawała właśnie tańsze ubezpieczenie i chłopaki, pomimo tego, że kosztowało nas to kolejne godzinę powiedzmy jeżdżenia po mieście, powiedzieli, że szukają tańszego ubezpieczenia i zawsze tu jest szansa na to, żeby oszczędzać te pieniądze i właśnie na tym polega też istota tych podróży, żeby to były podróże może nie najtańszym kosztem, takie właśnie na zasadzie chińskiej zupki, ale żeby szanować te pieniądze, żeby te pieniądze wydawać maksymalnie oszczędnie. Więc ja tutaj już kończę i idę zobaczyć, jak wygląda grillowany homar. Nigdy nie jadłem, więc z przyjemnością spróbuję. $80 zapłaciliśmy za wszystko. Za co? Za wszystkie homary i ryby. Może jeszcze za 20 zapłaciliśmy za jakąś kolendrę, limonki, oliwę. W sumie najtańsza opcja. No wiadomo, można było zjeść chleb tostowy z pasztetem, ale nie można jeść 3 tygodnie chleba tostowego z pasztetem. Poza tym to chyba nam nie o to chodzi. Chciałem wznieść toast za mistrza kuchni. Otrzymuję właśnie teraz gwiazdkę Michelina. Od nas. Od nas. Od nas jednogłośnie. Dziękuję bardzo, ale bo dzisiaj cały posiłek robiliśmy z Bytrykiem od początku do końca. Były ciągłe konsultacje, kupiliśmy nie to mleko kokosowe, same problemy No, były, tak? ale wiesz, Norbert też się przyczynił, bo wybrał targ rybny. To prawda. No, ja namierzyłem to miejsce. Jak ostatnio to byłem, były równie dobre te owoce Ogólnie morza. sukces ma wielu ojców. Ale Kolega tylko- bardzo dobre żarcie, super. Kolega tylko mówił, że nie gwiazdka Michelin, tylko 100 mil Olsztyn, ale już tak prawie wszystko do przodu. Pycha, jest pyszne. Wiem co mówię. To jest najważniejszy głos Recenzent. Jak Grzegorz mówi, Opisz dobrze co tam, jest gdzie dobre, to trzeba. jest I on dobre. wie co mówi, ma On rację. wie co mówi, on jadł już z jednej kuchni. To są lata Z doświadczeń. niejednej menażki siorbałem, więc Szczególnie, że ma trzecią dokładkę. nie. Dopiero druga. Teraz będzie o największych nudach podczas podróży wszelakich, czyli granicach, a troszkę ich musieliśmy przekroczyć, jak się zerknie na tą mapę. 7 czy 8 granic, 7 państw, w każdym osobliwe prawa. Ale trzeba przyznać, że byliśmy, w sensie Tomek był bardzo dobrze merytorycznie przygotowany, co nas tam może złego spotkać, wszystko miał spisane,
oznaczone. Na miejscu trzeba improwizować na każdej granicy. Okazuje się, że na granicy do Stanów trzeba improwizować najmniej. A wszystkie poprzednie, czyli w tych wszystkich dziwnych krajach, to faktycznie tam potrzeba ekwilibrystyki, wyginania się, drapania prawą nogą po lewym ramieniu, ale to jest do zrobienia. W fajny sposób tak naprawdę. Celnicy najczęściej byli w szoku, takim pozytywnym, bo po raz pierwszy w życiu widzieli taką wesołą gromadkę, która nie wiadomo czego chce, nie wiadomo po co jedzie. Na kilku granicach pytano nas, czy do pracy jedziemy z Polski. To było też śmieszne. A dodatkowo jeszcze była pewna niespodzianka i to ich naprawdę dobijało, kiedy grzecznie mówiliśmy, że nie ma z nami właściciela jednego z samochodów, bo przyleci później i musimy przejechać kilka krajów, żeby się z nim spotkać, więc tutaj już naprawdę odpadali, ale mieliśmy wszystkie upoważnienia, wszystkie pozwolenia. No, doszliśmy do wniosku, że pełnomocnictwo musi być notarialne, potwierdzone później w sądzie okręgowym. Na koniec uzyskaliśmy taką klauzulę apostille, tłumaczenia na kilka języków. No i byliśmy święcie przekonani, że tak wyposażeni będziemy w stanie przekroczyć każdą granicę. Od celników na granicach nieraz były bardziej niebezpieczne bezpańskie psy, które tam pogryzły Szymona. Dzisiaj mnie taka myśl naszła, że największe atrakcje turystyczne w naszym przypadku to są przejścia graniczne. No bo tak, to nie jest tak, że jeden mówi nie pójdę, bo jest za daleko na fajną górę. Wszyscy muszą to zaliczyć, tak? Zawsze jest coś nowego, zawsze wyglądają inaczej. Także zwiedzamy granice. I wystawiamy opinię. Że fajnie, że Na deklaracjach wpisujemy. na deklaracjach wpisujemy gwiazdki, Że szybko poszło, że bardzo szybko. Są toalety, brak toalety. Granice najbardziej stresowały Szymona, ponieważ tam zaczynała się jego rola, ponieważ zna język bardzo dobrze i potrafił się porozumieć z celnikami i wszystkie sprawy pozałatwiać w taki czy też w inny sposób. Więc na pewno to było stresujące dla niego, no i dla mnie jako tego pomagiera, który chodzi z segregatorem dokumentów A4 i ma po 10 kopii na każdą okazję i dysponuje wszystkim, żeby problem w postaci kserokopii w niedzielę na granicy nie stanowił problemu, to wszystko mam ze sobą. No można się z tego cieszyć, że tak egzotyczna wyprawa bez problemu przekracza tyle granic, ale ile czasu tam się zmarnowało, nienormalnie szlak trafiał, bo to zawsze było kilka godzin, więc jak te wszystkie stracone godziny na granicy pomnoży się przez ilość tych granic, to się okazuje, że parę dni właśnie spędziliśmy na granicach. Mamy takie ekstra śniadanie tutaj na granicy z Meksykiem, bo nie pozwolono nam wieść różnych produktów spożywczych z Gwatemali, więc żeby się nie zmarnowały, po prostu wszystko musimy zjeść. Meksyk powiedział, proszę dużo jeść, zdrowo się odżywiać. Jesteście za chudymi podróżnikami. I pan celnik powiedział, proszę natychmiast zjeść dużo mięsa. I my będziemy to robić właśnie. Proszę więcej Polaka wwieźć do Meksyku. Śmieszna sytuacja. A poza tym na tych granicach to jest tak, że nawet zapominają nam nieraz pieczątki dać, także wszędzie się przejeżdża bez problemu. Oprócz jeszcze granicy ze Stanami, tego nie wiemy, ale trzymamy kciuki, że będzie dobrze. Tak trochę z przyczajki kręcę, bo wiecie jak to jest kręcić na granicach. Ale myślę, że nie widzieli takiego widoku. Są szokowani, że 9 facetów pierdziela wszystko jak idzie, żeby się nic nie zmarnowało. No taki urok. Mieliśmy specjalną strategię z Norbertem, że najpierw kładziemy samochód normalny, znaczy ten co właścicielem jest wytryk i wtedy wszystko idzie gładko. Później kładziemy drugi samochód, to już się trochę znamy z tą panią czy z panem i już jest wesoło, bardziej tak miło i kładziemy drugie papiery i dopiero jak widzimy rozbiegany wzrok, że nie pasują nazwiska, to mówimy, a jeszcze jest taka mała sprawa, że tu prawda nie ma właściciela, ale jest pełnomocnictwo, ale tam już się tyle narobiło papierów w tym systemie nawpisywało, że już się nie chce iść do kierownika, się mówi Druga sprawa jest taka. To już mamy wszystko, to się da to załatwić. Dodatkowo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że jest nas 9, więc 2 załatwia ten samochód, bo Szymon tłumaczy Norberta o co chodzi, a my w tym czasie w pozostałą 7 blokujemy wszystkie stanowiska, które są wolne na granicy. Więc trochę tak na zasadzie strajku włoskiego okazuje się, że jesteśmy taką grupą, która tak przeszkadza, że trzeba z nami się zająć w odrębnym trybie. No ale jakby każda granica przeszła, aż trafiliśmy na ścianę, no nie do przejścia, no bo jak są takie przepisy, no to nic nie wymyślimy. No Nie ma takiej opcji, żebyśmy wjechali, więc musisz się szybko spakować, organizujemy Ci przez RUDO jakiś lot, jeszcze nie wiemy gdzie. Cancun, no przecież to jest Wszystko się dowiesz. No, wszystko się dowiesz. Bez Ciebie po prostu się nie da wjechać. Zmieniło się prawo i... No nie walę
Tylko ci mówię, że tak jest, no naprawdę. No, mówiliśmy, że jesteś dziadek i że jesteś... A jak bilety będziesz miał, to cię przekona? Co? Ale nie to już ten. jest nieaktualny bilet, bo teraz będziesz leciał do Cancun. No nie dojedziemy, bo nie możemy wjechać samochodem do Meksyku, rozumiesz? Musi być rodzina. I już ta historia powstała, że jest ta rodzina, tylko że musimy to mieć w tym pełnomocnictwie, a nie możemy tego, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc stoimy teraz na granicy. Chcesz, to ci włączę kamerę. Pa teraz. Siedzimy na granicy Widzisz? i tyle, no. Siema. Siedzimy na granicy. W tej chwili. Wojtek, nie ma kitu, słowo honoru. To, co Szymon mówi, to Wojtek jest naprawdę. prawda. Zadowolony. Zawiesił się. Sam nie uwierzy, nie przyleci. Wojtek, Dobra, szczerze, powiem- każda minuta jest ważna. Wojtek, No ja ci naprawdę powiem, nie jak- mamy... No to ci mówię, Wojtek, słowo honoru na twój wiek i moją matkę. Ja bym cię nie oszukiwał, bo ja jestem tym pełnomocnikiem i autentycznie zostałem twoim bratem nawet Na potrzeby. na potrzeby przejścia. Do ambasady dzwoniliśmy. Ona była na początku lekko zdziwiona, ale rozmawiała z tą panią i mówi, że jest taki przepis, że samochodem może jeździć tylko na pełnomocnictwie członek tej najbliższej rodziny albo firmowy samochód, wtedy firma wystawia pełnomocnictwo. Po prostu Jednym możemy wjechać, drugim nie Jednym możemy to już wjechać. nawet mamy papiery. No. Potrzebny jesteś jak najszybciej, więc odbieraj od Rudej i załatwiaj bilet. Powiedziałeś pakuj jej się. gdzie? Znaczy jak się nawet nie spakujesz, to się nic nie stanie, bo wiadomo, że można bez torby też jeździć, tak? W zeszłym roku się jeździło bez torby. Więc po prostu ubieraj się i na lotnisko. Muszę to rozrysować, bo to nie jest takie proste. To znaczy, jesteśmy gdzieś tutaj i tak naprawdę tylko jeden samochód może wjechać do Meksyku, więc pierwszy plan jest taki, że my pojedziemy 1000 km, a Wojtek doleci do Mexico City i razem z nim wrócimy, ale wtedy stracimy czas podwójnie na jego dolot i na drogę z nim na przejście graniczne. Wojtek ląduje o 15-14, tak? To mamy 6 dni, żeby dojechać do San Francisco. 5200 km. W końcu rodzi się genialny plan, żeby pojechać do Belize, to jest takie państwo, o którym nie mieliśmy pojęcia, że istnieje, i tam jest taka miejscowość, gdzie jest przejście graniczne, a jednocześnie lotnisko. Więc w czasie, kiedy my zrobimy 1000 km samochodem, Wojtek zdąży dolecieć i tak naprawdę stracimy tylko ten czas. My pojedziemy na lotnisko go odebrać, on z nami przyjedzie, jako właściciel pokaże dokumenty, przejedzie samochodem, wszyscy będą szczęśliwi oprócz Wojtka i ruszymy dalej. Granica Gwatemala-Belize jest otwarta do 22, więc my już się spieszymy, Nam się żeby też na nią pali, zdążyć. teraz Też nam się żeby pali. jechać. A jak wjedziemy do Belize, tniemy do tego Chetumal, czyli do przejścia Belize-Meksyk. Próbujemy, jak się nie udaje, to zostajemy Czekamy po do stronie Belize i czekamy na Wojtka. Jak się udaje, machamy Wojtkowi, który właśnie leci do Chetumal. Do Jak Meksyku. Wojtek przylatuje, dowiaduje się, że nas nie ma, No. no bo nie ma zasięgu. To nie ma zasięgu, bo siedzi w samolocie. Więc... Do Meksyku lecisz, Do znasz Meksyku. taki kraj, więc nie jest źle. Chetumal się chyba nazywa. Na granicę generalnie meksykańską z Belize. I nie dziękuj Wojtala, że ci załatwiliśmy dłuższe wakacje. Pozdrawiamy cię również. Tak, jak my walimy teraz z 1500 więcej chłopie kilometrów. Cześć! Wszystko jasne. Wszystkie wujki cię pozdrawiają. To uściskaj tatę, Uspokój go trochę. hiszpańskiego go trochę poducz. Daj mu takie tam, jak wysiądzie w Meksyku, kartkę mu napisz. Jestem Wojtek, chcę jechać na lotnisko. O tak, nie, chcę jechać na przejście graniczne. Daj mu takie fiszki mu zrób. Gdzie jest toaleta? Poproszę piwo, jestem głodny. Jesteśmy w Belize, dlatego, że to jest druga granica, która była dla nas najbliższa, po granicy, której nie mogliśmy przekroczyć. Nie mogliśmy jej przekroczyć dlatego, że żeby ją przekroczyć, trzeba być członkiem rodziny albo pracować w firmie właściciela samochodu. Oba te fakty nie mają miejsca, w związku z tym nie zadziałało pełnomocnictwo, które ma Norbert. Takiego przywitania na lotnisku nikt nie będzie miał. Trzeba od razu sprawdzić, gdzie jest defibrylator, bo to może być... Emocje mogą go wyczerpać. Jak nas tylko cofnęli do Gwatemali, to dowiedzieliśmy się, że pomiędzy jednym przyjazdem i wwiezieniem samochodu do Gwatemali, a drugim przyjazdem, no bo nas cofnęli z tym jednym, co przejechał. Musi minąć 3 miesiące, więc się okazało, że nie możemy. No i z godzinę byliśmy na pasie niczyim, w patowej sytuacji. Nie mogliśmy wjechać do Meksyku i nie mogliśmy wrócić do Gwatemali. No ale
jakby z tym celnikiem zaczęliśmy rozmawiać, dyskutować, tłumaczyć mu tragizm naszej sytuacji. Już szły argumenty, żeby po ludzku nas spróbował zrozumieć, że gdzieś musimy być, żyć. No przecież nie możemy zostać napasieniczymi 3 miesiące na parkingu pomiędzy granicami. No i ostatecznie ten celnik zgodził się, że no trzeba coś z tą sprawą zrobić i jakoś bym powiedział, że znaleźliśmy płaszczyznę porozumienia. I ta płaszczyzna to była $200 od auta? Od auta, tak. To była ta płaszczyzna właśnie, tak? Nie wiem, czy nas nie zabije na lotnisku. To był żart? To był żart. Ale prawda też jest taka, że teraz mamy nowy pomysł, że wkręcimy go, że go wkręciliśmy. I na lotnisku jak wyląduje, to powiemy: Wojtek, sorry, to jednak był żart. Miałeś dobre przeczucie, to był żart, ale trochę się boimy, nie wiemy jak zareaguje. Może że tak powiem, się Coś z tego zdenerwować. zrobimy, no. Może wybuchnąć emocjami i negatywnymi, czego byśmy nie chcieli w jego urodziny. No, troszkę naraziliśmy go na stres. Dostał telefon, wsiadł w samolot i przyleciał. Ogólnie rzecz biorąc, no to chyba trzeba, że tak powiem, czapkę z głowy zdjąć, bo jeżeli tak bardzo szybko się zorganizowała, wiemy, że tam dużo obowiązków na nim ciąży obecnie, więc to sam fakt, że rzucił wszystko tak szybko w kilka godzin i przyleciał, to już wielki szacunek i Nie, no po jego stronie ogromna odpowiedzialność. Wiedzieliśmy, że ma i dużo pracy i on jest taki, że po prostu nie lubi tych spraw zostawiać. Zawsze ma wszystko pozałatwiane, ale no jak można mieć pozałatwiane, jak dostajesz telefon, że musisz polecieć na drugi koniec świata. A z drugiej strony naprawdę nie było innej opcji i on w tej swojej całej solidności nagle teraz musi się zachować no jakoś odpowiedzialnie, ale no też frywolnie, tak, bo w końcu wziął torbę i poleciał, tak? Wyszedł z domu. No. Jak teraz rozmawiamy, to właśnie ucieka nam czas na przejechanie Meksyku. Wszystko najlepsze, co możemy zrobić, to się zregenerować przed dramatyczną walką z czasem, żeby przejechać Meksyk. I to jest bardzo akurat odpowiedzialne moim zdaniem, że my siedzimy w basenie w takich okolicznościach. Bo też to jest kwestia zdrowia i fizycznego, i psychicznego. Bo najbliższe dni to jest ile? Kilometrów w jakim czasie? 3,5 Meksyk. I to nas interesuje, żeby tylko wyjechać, przejechać i możliwe jeszcze coś tam zobaczyć. No ale niestety, no już się stało tak jak się stało, nikt tego nie mógł wiedzieć. Wracając jeszcze do tych przepisów, to one się zmieniły niedawno. Przez długi czas i cała to jest wersja, która krąży w internecie, decydowali o tym celnicy i nie było takiego problemu, upoważnienie wszędzie działało, tak jak działa na innych granicach. Niedawno dokonała się zmiana, inna agencja zaczęła się zajmować wydawaniem tych pozwoleń na przejazd i jedną z regulacji jest to, że musi być członek rodziny albo pracownik firmy i te regulacje jak byk wiszą na tej granicy. A po co wiszą? Bo ponieważ się niedawno zmieniły, to trzeba ludzi informować, że to jest konieczne. Czy to jest najlepsze po prostu, co mogliśmy zrobić, no. Podobnie jak z tym basenem. Jest Małgirnów. No, Mamy dla Ciebie niespodziankę na samochodzie. Zobacz tutaj. Jaką torbę? Chodź przeczytać to. Widziałem. Potrzebny nam tu byłeś w swoje urodziny. Okej, no 24 godziny dla żartu jechałem. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. No potrzebny byłeś w urodziny, no. Wiedziałem. Nie no, takiej paniki narobiliście. W domu rwetes, wszędzie rwetes, wszystko zostawione. Nawet flaszki wódki nie wziąłem. Bo nam ciebie u nas potrzeba. to nie był żart. Naprawdę nie był żart. Kręciliśmy się. Naprawdę byłeś na Nie, no to powiedzcie już prawdę. Prawda. Przepraszamy się za ten żart. Wiesz, że się nie rozdzielamy. Za który żart, Kwiatek? Na ten teraz, co wisi tutaj na boku samochodu. Jesteś poważną firmą, tak? Tak. Bo nie, ciebie nie słucham, ciebie nie słucham. Wojtek, Ciebie też nie słucham. nie Kwiatek wpuścili. nie może na wizji puścić lipy, tak?
Nie, niestety nie wpuścili nas do Meksyku, byłeś jedyną deską ratunku. Jest to Właścicielem samochodu. Ale to wszystko, co pisali do Ciebie, to było z troski, bo wiedzieliśmy, że no to nie był taki fajny prezent na urodziny, ale dzisiaj stwierdziliśmy, że zrobimy sobie jaja, bo i tak jesteś, także wiesz. Ale nie, no musisz tam im pomóc, bo nie wpuszczają. Miał po prostu przejazd 4000 km przez Meksyk w ciasnym samochodzie. Naprawdę nie mógł sobie inaczej tego wymarzyć. To super było. Ale jest to rzeczywiście pierwiastek czystej odpowiedzialności za to, że gdyby jego nie było, no karawana by stanęła i na Lipsie naprawdę nie mieliśmy wyjścia. Po 30 paru godzinach w samochodzie, bo jechaliśmy cały dzień, całą noc, jak tylko przekroczyliśmy Meksyk, w końcu jest taki pierwszy obóz, ale tak optymistycznie jesteśmy, nie to, że jakoś tam zżużlowani, bo zdążyliśmy zobaczyć jeszcze jakieś tutaj atrakcje turystyczne w postaci ruin, fajny kemping znaleźliśmy, bardzo sympatyczny tutaj człowiek wszystko nam przynosi, jakiś lód, powiedział, że będzie ciepła woda, więc taka jest nadzieja. Po 30 godzinach siedzenia w samochodzie zrobiliśmy chyba 1300 km. Tak na strzała. Od 6:30 do 7:30 jest pokaz balonów tu latających codziennie. Pueden usar las dos regaderas al mismo tiempo, las dos son regaderas. Pueden usar entrar a una y entrar a otra simultáneamente sin problema. Tak, możemy używać dwa prysznice albo dwa krany naraz. Nie wiem co regadery, ale... Perdon! Francesco, regadera. Czemu na tej wyprawie częściej jesteśmy na kempingach? Bo ciężko jest znaleźć jakikolwiek nocleg, żeby na dziko cokolwiek było. Więc lądujemy na kempingu. Ale fajne też są. Nie, no fajne, fajne. Zresztą to są takie kempingi Ciekawe. pół na dziko, no więc to nie ma, nic nie tracimy. Jakiś pokaz będzie balonów latających od 6:30 codziennie, jest od 6:30 do 7:30. Nie czytałem nic w internecie. To do ciebie więc... sprawa, Adam, że musisz wstać i nakręcić. A, i Jakbyśmy dronem się nie przedziurawić obudzili. jednego. Taki do drona, taki widelec zamontować na ten. I go down kilka razy. Wojtuś, twoja pierwsza z nami tutaj obozowa noc, Tak, pierwsza noc i zostałem tak potraktowany, że śpię w namiocie na górze. Jakiś przywilej, nie wiem jak będzie później. A w ilu osób? 4. 5 śpi w namiocie. To będziesz miał luksusy. Luksusy? Ale wy chudzielce jesteście, widziałeś moich współtowarzyszy? No nie mogę ich komentować Ja teraz. siedzę jak kreweta tam, człowieku. Jeszcze prawda jest taka, że różne zapachy wydzielają, więc... A to ja już wiem dlaczego. Dlaczego? A, od cebulki? Dlatego od cebuli. Tak, ta cebula gubi cały ten... A u nas w namiocie jest zakaz. Zakaz? Zakaz. A to muszę i ja wprowadzić, o. Czego? No zakaz wydzielania brzydkich Wydzielania zapachów. A to wy sobie odrobinę kultury, to nie potrzebuje takich regulacji. Naprawdę? U nas To nie ja mam potrzeba, mało nie- kulturalnych U nas nie współplemieńców. było nawet słowa na ten temat, bo nie potrzeba. Porozmawiaj z tamtym. Ale przyznam, że na początku Meksyk nie zrobił na nas dobrego wrażenia. Pomijam kwestię na granicy, ale później jechaliśmy w nocy. Oczywiście padał deszcz. Droga była fatalna. Cały czas były dziury, których w nocy nie widać. Obok śmigały ciężarówki, które wyglądały jak, że tak powiem, przystrojone już na święta. Strasznie dużo kontroli policji, strasznie dużo kontroli wojska. No, jakby przyjechaliśmy te 1300 km i mieliśmy więcej kontroli niż w ogóle przez wszystkie państwa do tej pory. Cały czas na drodze widzimy wojsko, które jeździ na pick-upach i mają tam mocowania i widać karabiny maszynowe. Także no, taki to jest Meksyk. Na zakrętach śpiewa wiatr, co siłę ma. Pod maską serce bije, choć czasem ledwie gra. Naprawimy wszystko, byle iść w ten świat. Razem śnimy przyszłość, każdy nowy ślad. Droga woła nas, driven far to my. Przyjaźń i przygoda wypełniają dni. Nie ma rzeczy trudnych, razem łatwiej jest. Podróż to nasz cel, a nie tylko gest. Ja uważam, że to warto pokazać, że nie wszyscy rano są w stanie kierować, ale odpowiedzialność polega na tym, że szukają tego, kto dmuchnie zero i dopiero wtedy pojedziemy. Zobaczcie, nawet wśród znajomych, przyjaciół, nie ma luzowania w takich sytuacjach. Niech mapy płoną, niech zegar zgaśnie.
razem z marzeniami. Jak tam było? Co się zdarzyło, Marcinie? Nic. Hamulce straciłem w czasie jazdy. Ale wyhamowałem, jestem silny, więc docisnęliśmy dziurę w podłodze i stanął jakoś. W samochodzie to się mało nie zesradzi. Musicie stanąć przed nami, trzeba jakoś oblukać pod machę, coś zobaczyć, może płyn hamulcowy. No nie wiem, do bani jest. Na pewno się nie dojechać. Jedziemy na strzała już tak kilkanaście godzin, bo trzeba zrobić 1400 km. No i zdarzają się takie drobne przygody, że a to trochę hamulce gdzieś giną, a to troszkę powietrza gdzieś nie ma w kołach. Tak wygląda droga przez Meksyk. No niestety musimy znowu Wojtka odwieźć na lotnisko, ale opowiem o tym jak wstanę. Co robisz? Podkładkę z opony, o. Z tej już jest, to patrz, Po godzinie urwany przewód hamulcowy ma wkręconą śrubkę z podkładki z wyciętej gumy z opony. Przy okazji wyszło jeszcze, że powietrze schodzi z drugiego koła, jakiś przewód się przeciera, no ale to takie są przygody. Ale trzeba przyznać, że pomysłowość i radzenie sobie z takimi awariami jest jak zwykle na najwyższym poziomie. A resztę opowiem jak już się zrobi jasno, bo tak jedziemy już chyba z 20 godzin, a jeszcze zostało nam 7 godzin, żeby Wojtka odwieźć na lotnisko. No, ile będzie z nami podróżował? Nie przesadzajmy. Ma ważniejsze rzeczy w domu niż tutaj tłuczenie się z nami w samochodach. Jedną noc już spał w namiocie, resztę jedziemy. Bo nie mamy czasu, bo nam brakuje kilku dni. Więc mamy film drogi chwilowo. Jeśli ktoś mnie zapyta, jak było w Meksyku, to powiem, że są fajne drogi, autostrady i nie ma co zwiedzać, bo są same drogi i same autostrady. W nocy wszystkie muzea są zamknięte. Muzea są pozamykane, Machu Picchu nie ma czegoś takiego. Poza tym ty lubisz latać samolotem. Tak. Pies chodzi w koszulce Driven Faru, zobaczcie. Calvin Klein. Dobra. Do zobaczenia na polskim ziemi. Ja dziękuję, wiesz co? Dziękuję za to, że mnie przyjęliście, dzięki za to, Że żarcik nam zrobiliśmy. Dobry był, co przyznasz? Ja sam w to nie wierzę, ale taka jest prawda. Wojtek musiał wrócić do Polski, bo musiał się zająć firmą, którą prowadzi i tak naprawdę przyleciał tylko po to, żeby przeprowadzić jeden samochód przez cały Meksyk do Stanów. Znaczy bardzo, bardzo Wojtku Ci dziękujemy i myślę, że kupiłeś to zarówno wielkim wysiłkiem fizycznym, jak i no taką, nie powiem stratą, ale taką mentalnie widziałem po Tobie, że przeżywasz to wszystko i widać było, jak się zachowujesz i że bardzo jest Ci to na sercu, zarówno nasza obecność i nasz problem, jak i problem Twojej firmy, Twojej rodziny. Mega szacun, dziękuję jeszcze raz bardzo. Przejście graniczne pomiędzy Meksykiem a Stanami to też była jazda bez trzymanki, ale już nie chcę mi się znowu tłumaczyć, że pojechaliśmy nie tam, gdzie trzeba. Sympatyczni Amerykanie wysłali nas na drugie przejście, ale Meksykanie wysłali nas na trzecie przejście, więc tak północy jeździliśmy, ale w końcu szczęśliwie wylądowaliśmy w Stanach, gdzie przez pół dnia szukaliśmy ubezpieczenia, bo Toyoty w amerykańskich systemach po prostu nie widniały. Takiego windu tam nie było i w ogóle nie dało się tego zrobić. Mamy to ubezpieczenie czy nie? Mamy, nawet dwa, na każdy samochód mamy to, co potrzeba. Znaczy nie, na pewno pomogło to, że pan zadzwonił do Meksyku, oni mają niby święto, ale pracują i syn właściciela całej agencji był w Polsce przez 5 lat, studiował na Akademii Medycznej, jest lekarzem, więc nas przez telefon przywitali. Dzień dobry. Na szczęście Stany Zjednoczone zrobiły na nas bardzo pozytywne wrażenie wielkością samochodów, wielkością parkingów, wielkością sklepów, wielkością parków narodowych, bo głównie te miejsca zwiedzaliśmy. Jesteśmy w ogóle w Arizonie, jest piękny poranek, my jesteśmy wyspani, zresztą proszę zobaczyć, jak pięknie się prezentuje moja twarz. To jest kierowca, który... Wypoczęty. Po 18 godzinach już nie wiem, czy snu, czy prowadzenia, to właściwie ciężko stwierdzić. Wjeżdżamy do parku, który jest otwarty od godziny 7. My jechaliśmy kilkanaście znowu godzin, jak kilkadziesiąt i jest za 10:07. Tacy jesteśmy turyści, że chcemy być pierwsi, prawda? Chcemy być pierwsi, chcemy widzieć, zwiedzać, podziwiać.
Więc najwyższy czas na podsumowanie. Wyobrażam sobie, że mogą być osoby, które nie akceptują tak długiego poświęcania czasu na dojazdy, tak? Ale na koniec dnia nie dość, że ten cel, który sobie osiągamy, jest zawsze fantastyczny, bo też podziękowania dla Tomasza, który świetnie to wszystko zaplanował, mimo tego, że te plany trzeba cały czas aktualizować, modyfikować, ale naprawdę był świetnie przygotowany. To po pierwsze, jak się dojeżdża na to miejsce, to zawsze jest coś fajnego. To jest zawsze maksymalnie wyciśnięte z tej drogi, co może być. W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens. Czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Frajda oczywiście jest przebywanie z ludźmi, którzy są ogólnie mega fajni i spędzanie z nimi czasu. Wydaje mi się, że to, co trzyma tych 10 ludzi razem, to jest właśnie to, że mają tak silne relacje, tak dobrze się znają, rozumieją. Potykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił na wędrowanie, na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się. Samo bycie w tylu miejscach Ameryki Centralnej jest niesamowitym przeżyciem. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za okazję, że mogę z Wami uczestniczyć na tych wyjazdach, że dajecie mi tę szansę. Chciałbym mapę i czas w przybliżeniu choć raz mieć podany. Tymczasem drogi tej znój, niczym ostatni bój w pokutę dany. A ty czasu nie mierzysz, ty czasu nie mierzysz. Nie wiem, czy mi wystarczy sił na wędrowanie, na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się. Ja jestem zadowolony za każdym razem, jak wracam z tej plaży, bo to są takie doznania, takie rzeczy, których się doświadcza w czasie tej drogi i w grupie, których nie da się gdzie indziej zrobić. To jest niepowtarzalne, po prostu to jest niepowtarzalne. To cały czas w zasadzie można by się tutaj uśmiechać, przypominając sobie te rzeczy, ale teraz pod koniec wyprawy to duży uśmiech mi daje to, że tęsknię za rodziną i za nimi. I oni dają mi teraz ten uśmiech też. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się.